Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy do naszej serii Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja witam was w drugiej odsłonie tego formatu w podcaście Popkultura. Przypomnę, że będziemy omawiać tutaj wykonawców, którzy osiągnęli duży sukces, a później zniknęli gdzieś tam z zasięgu wzroku. A może właśnie nie zniknęli, tylko nadal działają, tylko nie przedostało się to do mainstreamu. W formacie Long Story Short opowiem wam dziś o 2 zagranicznych wykonawcach i jednym polskim. Ja nazywam się Krzysztof Kreft i zapraszam na dzisiejsze wydanie. Zespół Keane. Żeby zacząć historię zespołu, musimy się cofnąć do czasów młodzieńczych, żeby nie powiedzieć chłopięcych, ponieważ wokalista Tom Chaplin i multiinstrumentalista Tim Rice-Oxley zostali przyjaciółmi, gdy jeszcze byli bardzo młodzi. Ojciec Chaplina, David, był dyrektorem szkoły z internatem dla chłopców Vine Hall School w Robertsbridge, East Sussex. To było ciężkie do wypowiedzenia, do której wszyscy trzej uczęszczali do 13 roku życia. Później uczęszczali do szkoły Tonbridge School w Kent, gdzie Rice-Oxley poznał Dominika Scotta, który później zostanie gitarzystą w zespole. Obaj odkryli swoją miłość do muzyki. Richard Hodges, przyszły perkusista Keane, również uczęszczał do Tonbridge. Chaplin nauczył się nawet grać na flecie, ale w tamtym momencie nikt nie uważał, że mogą na stałe związać się z muzyką. W 1995 roku podczas studiów na University College London Rice-Oxley założył zespół rockowy ze Scottem i zaprosił Hudgensa do gry na perkusji. Zespół został nazwany The Lotus Eaters. Zaczynał jako zespół coverowy, grający utwory ulubionych zespołów członków. Po wysłuchaniu gry Rice'a-Oxleya na pianinie podczas weekendu Virginia Water w Surrey w 1997 roku, Chris Martin zaprosił go do dołączenia do swojego nowo powstałego zespołu o nazwie Coldplay. Jednak Rice-Oxley odmówił, ponieważ nie chciał opuszczać The Lotus Eaters. Tom Chaplin dołączył do zespołu w 1997 roku, zajmując miejsce Rice'a-Oxleya jako wokalista i gitarzysta. Mowa tutaj o gitarze akustycznej. Przyjęcie Chaplina do zespołu oznaczało też zmianę nazwy z Lotus Eaters na Sherry Keane, na cześć przyjaciółki matki Chaplina, którą pozostali członkowie niegdyś znali. Gdy ta zmarła na raka, zostawiła pieniądze dla rodziny Chaplina, a sam zainteresowany skomentował wtedy: część pieniędzy wykorzystałem, aby przetrwać trudniejsze chwile z muzyką. Niedługo potem skrócono nazwę do samego Keane. Chaplin wyjechał do RPA latem 1997 roku, aby pracować jako wolontariusz podczas swojego gap year, czyli roku przerwy w nauce. Wczesne doświadczenia Chaplina w tym miejscu znajdą też odzwierciedlenie w stanowisku zespołu w kampaniach charytatywnych. Po powrocie rok później, w lipcu 1998 roku, po spotkaniu z przyjacielem Davidem Szymanem, pierwsze słowa Hudgensa, gdy zespół odebrał Chaplina z lotniska, brzmiały: mamy koncert za 10 dni. W tym samym roku Chaplin poszedł na Uniwersytet Edynburski, aby studiować historię sztuki. Jednak rok później rzucił studia i przeprowadził się do Londynu, aby poświęcić się karierze muzycznej na pełen etat. Po swoim debiutanckim występie zespół odbył trasę koncertową po londyńskich pubach w latach 98 i 99. I właśnie w 99 bez umowy płytowej Keane nagrało swój pierwszy singiel promocyjny Call Me What You Like. Wydany w formacie CD przez wytwórnię Keane Zomrofik, został sprzedany po występach na żywo w pubach, w których Keane grał na początku 2000 roku. Wydrukowano tylko 500 kopii. A niedługo później wydali utwór Wolf at the Door. Oba single są uważane przez fanów za niezwykle cenne przedmioty kolekcjonerskie. W szczególności wiadomo, że Wolf at the Door zostało sprzedane na eBayu za ponad 1000 funtów. W tamtym czasie krążyło wiele wersji demo w eterze, a zespół oświadczył, że nie jest przeciwny udostępnianiu przez fanów utworów nieopublikowanych na płytach CD. I tutaj cytat z Chaplina powiedział: najprawdopodobniej traktują te nagrania jako ciekawy dodatek do zdobycia. Nie sądzę, żeby wyrządziło to jakąkolwiek szkodę. Gdyby był to album, który mamy wydać i wyciekłby on szybciej, to prawdopodobnie miałbym inne zdanie. I niestety Dominic Scott postanowił opuścić zespół w lipcu. Keane został zaproszony przez producenta płytowego Jamesa Sangera w lipcu do jego posiadłości w Normandii we Francji, gdzie zespół nagrał szereg utworów od sierpnia do listopada. To właśnie podczas tych sesji zaczęły pojawiać się pomysły, żeby użyć fortepian jako instrument wiodący. Rok 2002 był trudnym rokiem dla Keane. Wszelkie nagrania i występy na żywo zostały wstrzymane, a poczucie Scotta, że zmierza donikąd, zaczął udzielać się innym członkom zespołu.
W grudniu Keane powrócił do występów na żywo. Na jednym koncercie w Londynie pojawił się sam Simon Williams z Fierce Panda Records, ten sam człowiek, który niewiele wcześniej odkrył właśnie zespół Coldplay. Williams zaproponował wydanie pierwszego komercyjnego singla zespołu i tym utworem stało się Everybody's Changing. Dzięki temu, że koncertowali po Wielkiej Brytanii i stawali się coraz bardziej rozpoznawalni, wybuchła wojna licytacyjna o zespół między głównymi wytwórniami płytowymi. Ale finalnie zespół zdecydował się podpisać kontrakt z Island Records latem 2003 roku, ale dopiero największy pik ich popularności czekał na nich, bo stawali się popularni coraz bardziej również w Stanach Zjednoczonych, a prorocy z przemysłu zapowiadali, że zespół ma szansę dostać się na szczyt. I to właśnie wtedy, w 2004 roku, ukazał się przebój Somewhere Only We Know. Który z miejsca wskoczył do pierwszej trójki na brytyjskiej liście przebojów. Debiutancki album zespołu Keane, czyli Hopes and Fears, ukazał się 10 maja 2004 roku w Wielkiej Brytanii, dzień przed rozpoczęciem przez zespół pierwszej światowej trasy koncertowej. Zadebiutowali na pierwszym miejscu na liście UK Albums Charts i stał się drugim najlepiej sprzedającym się brytyjskim albumem roku. W Wielkiej Brytanii ten album uzyskał certyfikat 9-krotnej platyny. Ale nie było tak kolorowo, jak wszystkim mogłoby się wydawać, bo na przykład krytycy oskarżali zespół o nadmierne naśladowanie, znowu się pojawia ten zespół, Coldplaya. Ale docenili główny singiel, nazywając go zapierającym dech w piersiach. Miło. Album sprzedał się w nakładzie około 5,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. W Wielkiej Brytanii przez 72 tygodnie utrzymywał się ten album na liście UK Albums Charts i powrócił ponownie w 115 tygodniu od premiery. Pojawiły się kolejne single, a zespół zdobył 2 nagrody podczas gali Brit Awards w lutym 2005 roku za najlepszy brytyjski album, czyli Hopes and Fears, oraz nagrodę za przełomowy brytyjski występ w głosowaniu słuchaczy BBC Radio 1. 3 miesiące później Rice Oxley otrzymał nagrodę dla autora tekstów piosenek. W ciągu roku zespół zyskał uznanie w USA dzięki intensywnej trasie koncertowej, która zakończyła się jako, uwaga, support zespołu U2. A także zostali nominowani do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Artysta. W kwietniu 2005 roku w trakcie jeszcze trasy koncertowej z płytą Hopes and Fears zaczęli nagranie swojego drugiego albumu zatytułowanego Under the Iron Sea. Zanim pojawił się album, to poprzedziło to wydanie singli Atlantic i Is There Any Wonder. Piosenka została nominowana do nagrody Grammy w kategorii Best Pop Performance by Duo with Vocals w 2007 roku. Album został wydany na całym świecie w czerwcu 2006 roku i przez pierwsze 2 tygodnie od wydania zajmował pierwsze miejsce na UK Albums Charts. W trakcie drugiej trasy koncertowej odwołano kilkanaście występów z powodu zgłoszenia się wokalisty do kliniki, w której mógł walczyć ze swoimi problemami alkoholowymi i narkotykami. W 2008 roku ukazał się album Perfect Symmetry, zaś w 2010 roku epka Night Train. Autor z tej płyty był promowany m.in. w serialu Grey's Anatomy, czyli Chirurdzy. Następny album Strangeland pojawił się już w 2012 roku. Zwieńczeniem tych wszystkich wspólnych lat była kompilacja The Best Of, by zespół mógł zrobić sobie przerwę. Członkowie długo borykali się z myślami, czy reaktywować ten projekt. Każdy z nich miał już inne swoje poboczne zobowiązania. Wokalista wydawał solowe płyty, a instrumentaliści zdążyli w międzyczasie powołać do życia już nowy projekt. Ale udało się i wrócili w 2019 roku z albumem Cousin Effect. Keane z powodzeniem koncertuje, rewelacyjnie się sprawdza na różnego rodzaju festiwalach, czego dowodem na przykład może być ich obecność na tegorocznym Glastonbury. Niestety, mimo że wydawnictwa zespołu zbierały różne opinie, raz lepsze, raz gorsze, to niestety po Somewhere Only We Know nie udało im się już powtórzyć sukcesu. Pokrzepiające jest, że nadal są, grają i mają się dobrze. W tym roku Keane ruszył w trasę koncertową z okazji 20-lecia swojego hitowego albumu Hopes and Fears. Vanessa Carlton.
Vanessa poznała autora tekstów piosenek i producenta Petera Zizzo w kręgu piosenkarzy i autorów piosenek i została zaproszona do jego studia, aby nagrać demo. 3 miesiące później podpisała kontrakt z A&M Records i zaczęła pracować nad albumem ze swoimi piosenkami autorskimi, który miał nosić tytuł Rinse. Ten album niestety nigdy nie został wydany, ale kilka utworów zostało przerobionych na Be Not Nobody. Po wysłuchaniu dema piosenki Vanessy A Thousand Miles, prezes A&M Ron Fair zorganizował sesje nagraniowe i sam wyprodukował i zaaranżował ten utwór. A Thousand Miles stało się hitem. Utwór zadebiutował w pierwszej piątce na liście Billboard Hot 100 i stało się 6. najczęściej graną piosenką roku. Zdobyło nominację do nagrody Grammy w kategoriach Song of the Year, czyli piosenka roku, Record of the Year, czyli nagranie roku i Grammy Award for Best Arrangement, Instrumental and Vocals, czyli najlepszy aranż instrumentalny towarzyszący wokalistom. Album Be Not Nobody został wydany w kwietniu 2002 roku. Tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądał. I znalazł się na 5. miejscu na liście Billboard 200 albumów ze sprzedażą 102 000 egzemplarzy. A finalnie sprzedano 2 miliony egzemplarzy na całym świecie. Wydano kolejne 2 single Ordinary Day i Pretty Baby. Carlton odbyła trasę koncertową po USA w 2002 roku, aby promować album i supportowała takie zespoły jak Go Go Dolls i Third Eye Blind. A pod koniec 2002 roku miała już swoją własną trasę koncertową, żeby rok później móc koncertować po Europie. Drugi album Vanessy, czyli Harmonium, został wydany w listopadzie 2004 roku i zadebiutował na 33. miejscu na liście Billboard 200 i szybko spadł, więc już tutaj widać tą tendencję spadkową. Sprzedał się w liczbie mniejszej niż 150 000 egzemplarzy do lutego 2006 roku, czyli przez 2 lata, co uznano za rozczarowanie po jej udanym debiucie. Vanessa stwierdziła, że Harmonium zawierało więcej jej prywatnych upodobań muzycznych niż jej debiutancki album. Singiel White Houses wydany w radiu pod koniec 2004 roku osiągnął 86. miejsce na liście Billboard Hot 100, ale niestety MTV ocenzurowało klip, a później już całkowicie zakazali tego teledysku z powodu kontrowersyjnego tekstu w piosence, który odnosi się do stosunku płciowego. Vanessa przypisała ocenzurowanie piosenki incydentowi na Super Bowl z udziałem Janet Jackson. W październiku i listopadzie 2004 roku wyruszyła w 4-tygodniową trasę koncertową po Ameryce Północnej, promując album. Wytwórnia wysłała Vanessę do studia nagraniowego, ponieważ chcieli wydać reedycję albumu Harmonium, ale Carlton uważa, że album powinien być promowany w obecnej formie. Postanowiła więc opuścić wytwórnię, aby znaleźć inną umowę płytową po zakończeniu tego albumu. Rok później, dokładnie w sierpniu, powiedziała, że w następnym miesiącu ma wejść do studia nagraniowego z producentką Lyndon Perry z zespołu Four Non Bloods. Heroes and Thieves, czyli jej kolejny album, został wydany w 2007 roku i przyjęty ogólnie pozytywnymi recenzjami. Debiutował na 44. miejscu na liście US Billboard 200. Ale uwaga, w 2010 roku dokonała coming outu jako osoba biseksualna podczas gali Nashville Pride. 4. album studyjny Vanessy, czyli Rabbits on the Run, został wydany już w 2011 roku pod szyldem Razor and Tie, trzeciej wytwórni płytowej, z którą podpisała kontrakt i został pochwalony przez krytyków muzycznych, którzy szczególnie zwrócili uwagę na uderzająco osobisty temat materiału. Przed rozpoczęciem nagrań do tego albumu Vanessa nie była pewna, czy chce nagrać kolejną płytę, czy też zająć się muzyką filmową, której była miłośniczką. Sam album został zainspirowany krótką historią czasu Stephena Hawkinga i Watership Down Richarda Adamsa. Marzycielski i fantastyczny dźwięk albumu uzyskano dzięki nagraniom bezpośrednio na taśmie, a za produkcję odpowiadał Steve Osborne. A album był promowany singlem Carousel. Jej menadżer napisał, że I Don't Want to Be a Bride będzie kolejnym singlem poza płytą. Za pośrednictwem Twittera Carlton ogłosiła, że jej wytwórnia nie wyprodukuje teledysku do utworu, a zamiast tego wyprodukuje jeden do Hear the Bells z nadchodzącej epki świątecznej. W 2013 roku podczas występu na żywo w Bayshore w Nowym Jorku ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka ze swoim narzeczonym Johnem McCauleyem zespołu Deer Tick. Niestety doświadczyła ciąży pozamacicznej, w wyniku której
później pękł jej jajowód i wystąpiło krwawienie wewnętrzne. Po operacji usunięto jej cały prawy jajowód. Ale 27 grudnia 2013 roku Carlton i McCluskey pobrali się podczas ceremonii prowadzonej przez Stevie Nicks z zespołu Fleetwood Mac. Zaraz potem ogłosiła, że wydanie kolejnego albumu Lieberman zostanie opóźnione do lata 2015, ponieważ spodziewa się dziecka. 13 stycznia 2015 roku urodziła córkę. Po drodze wydała jeszcze kilka epek i albumów koncertowych. W maju 2019 roku ogłoszono, że zadebiutuje na Broadwayu główną rolą w musicalu Carole King Beautiful. Love is an Art, czyli ostatni album w dyskografii Vanessy Carlton, został wydany w 2020 roku. W tym roku skończyła 44 lata. Ostatni utwór pochodzi niestety sprzed 3 lat, a od kilku miesięcy ciszę również na jej profilach w social mediach. Wiadomo natomiast, że przeprowadziła się z Nashville do Warwick w stanie Rhode Island. Ostatni na naszej liście to polski wykonawca, a jest nim Gabriel Fleszar. Gabriel Fleszar urodził się 27 września 1979 roku w Złotoryi, czyli w tym roku skończył 45 lat. Wokalista, ale i autor tekstów. Już w szkole podstawowej podjął naukę gry na instrumentach, na gitarze i na fortepianie. Był członkiem chóru Państwowego Liceum Muzycznego w Legnicy i to właśnie tam w 1998 roku z przyjaciółmi założył grupę teatralną pod nazwą 300 chwil do déjà vu. I udało się zrealizować spektakl 4x4, który został nagrodzony na Festiwalu Teatrów Amatorskich. Wówczas Universal Music Polska zorganizował ogólnopolski casting dla wokalistów. I udało się Gabrielowi podpisać kontrakt. Zaczęło się nagranie albumu, który poprzedziło wydanie ogromnego przeboju, czyli Kroplą deszczu. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam w to nie uwierzę. A niedługo po tym, w listopadzie 1999 roku, premier miał już debiutancki album Gabriela Fleszara o tytule Niespokojny. Z tego albumu również pochodzi singiel Bilet do nieba. Został zauważony przez Bogusława Lindę, czego następstwem była główna rola w filmie Lindy Sezon na Leszcza z 2000 roku. Warto dodać, że partnerowała mu sama Anna Przybylska i Marian Dziędziel. Ponadto duże nazwiska takie jak Edyta Olszówka, Robert Gonera, Paweł Delong i wielu innych, więc to jest fantastyczne wyróżnienie chyba dla debiutanta. I oczywiście też duży ciężar, który musiał wziąć na swoje barki, będąc od niedawna w branży. Równolegle z promocją filmu promował także następny singiel Zatrzymaj mnie proszę. Ruszyła także realizacja drugiego albumu studyjnego Fleszara, który ukazał się w 2001 roku, czyli 2 lata od debiutu. Album o tytule Niespokojny 2 był promowany singlami Nasza droga donikąd i Ciebie nie ma tu. Ale przy drugiej płycie już nie udało się powtórzyć sukcesu pierwszego singla. W 2002 roku został ojcem. Ma syna Miłosza, ale to nie przeszkodziło mu w karierze, bo kolejny solowy album pojawił się już rok później w 2003 i nosił tytuł Pełnia. I na chwilę obecną jest to ostatnie wydawnictwo fonograficzne Gabriela Fleszara. Ale tutaj znowu jest niestety ta sama sytuacja, bo single Kto panem, kto sługą i Najlepszy dzień nie stały się ogólnopolskimi przebojami. Wydał jeszcze Gdy oszalał świat w 2006 i właśnie tak z 2010. Dołączył także do rockowo-metalowego zespołu Candida i nagrał z nimi 2 płyty Zoom 2007 rok i Frutti di Mare z 2012. Na koncie ma także współpracę z Mezą w utworze Złożoności rzeczywistości z płyty rapera Słowo ma moc, a także współpracę z Sebastianem Karpiel-Bułecką z zespołu Zako Power i Krzysztofem Kiliańskim w coverze utworu z filmu Trzej muszkieterowie pod tytułem All for Love. Był uczestnikiem pierwszej edycji programu TVP2 The Voice of Poland i jednym z jurorów drugiej edycji programu Polsatu All Together Now Śpiewajmy razem w 2019 roku. Może pochwalić się także tym, że wziął udział w jubileuszu Michała Wiśniewskiego. Zrealizował swoje prywatne domowe studio, w którym m.in. stworzył muzykę do spektaklu realizowanego dla teatru w Legnicy. Kolejne single, ale także planuje wydanie nowego albumu, który ma się ukazać dosłownie za chwilę i będzie nosił tytuł Inceptio. Koncertuje, wygląda na to, że ma się dobrze. Nie zapadł się pod ziemię, co mnie osobiście bardzo cieszy. Zawsze pokrzepiające jest widzieć, że mniejsze, ale nadal sukcesy nie demotywują, więc ja osobiście trzymam kciuki za i zespół Kin, i Vanessa Carlton, i Gabriela Fleszara. Ja osobiście bardzo dziękuję za oglądanie naszego drugiego wydania tej serii, czyli ktokolwiek widział, ktokolwiek wie w podcaście Popkultura. Zapraszam Was w środę na główne odcinki
i również tutaj do naszej playlisty Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja nazywam się Krzysztof Krew, standardowo ze mną Ola, która tutaj zarządza sprzętem i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia.